Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a dziś przytoczę Wam historię BMW E39 z 3-litrowym silnikiem diesla o oznaczeniu M57. Więc tak, E39, czyli jak wszyscy dobrze wiemy i znamy to auto, stara piątka. Historia była dość nietypowa, bo wiedziałem, że znajomy męczy się z tym autem od jakiegoś czasu. Objawami było to, że silnik po prostu czy zimny, czy ciepły. Nachodziły go takie momenty, że nim po prostu szarpało. Oczywiście właśnie ten znajomy, jako że lubi też coś tam sam naprawić i nie ukrywam, że sporo umie, wymienił sobie komplet wtryskiwaczy, do tego wymienił pompę paliwa. Niestety to wszystko nie przyniosło żadnych efektów, więc postanowił przyjechać do mnie. Więc jak zawsze w takich przypadkach bywa, pierwsze co, odczytanie błędów, oczywiście za pomocą interfejsu Insta, INPA, nic nie zgłaszało żadnych problemów. Czyli w pamięci komputera nie było żadnych błędów. Mówię tutaj o błędach związanych z silnikiem, bo wiadomo, jakieś tam stare zapisane typu coś tam z ksenonami, coś tam z klimatyzacją i tak dalej oczywiście były, ale tego nie braliśmy pod uwagę, no bo sam problem był właśnie w silniku. W następnym kroku zaczęliśmy podglądać sobie parametry rzeczywiste. Oczywiście przepływka, czyli ilość powietrza, która trafia do silnika, była delikatnie zawyżona, ale w większości aut, z których się spotkałem, właśnie ta wartość jest troszeczkę wyższa niż być powinna i nie powoduje to aż takich szarpnięć silnikiem. No niestety nie mam żadnego filmu, aby Wam pokazać, bo nie myślałem wtedy, była to niedziela, działaliśmy na szybko, nie myślałem właśnie, że będzie to bardzo ciekawa usterka, którą będzie warto po prostu pokazać na kanale. Kolejna sprawa, którą zaczęliśmy sprawdzać za pomocą właśnie komputera, to parametry wtryskiwaczy. Wtryskiwacze były kupione używane, ponoć po regeneracji, więc warto było sprawdzić, czy właśnie wszystkie wtryskiwacze pracują tak jak powinny. I tutaj Was zaskoczę, wtryski były dosłownie jak nowe. Oczywiście wszystkie pomiary były dokonywane na rozgrzanym silniku i o tym bardzo często mówię i to zawsze należy podkreślać. Kolejna sprawa. Ciśnienie paliwa. Jakie chciał EQ silnika, a jakie było odczytywane. I tutaj pojawiły się lekkie skoki. Przykład. Tam bodajże było 350 lub 450, które chciał komputer, więc w momencie, kiedy ten silnik zaczął nam delikatnie poszarpywać, bo był dłuższy moment, że on chodził normalnie, było widać ewidentne właśnie skoki tego ciśnienia paliwa. No więc z racji tego, że wtryski nowe, że pompa paliwa nowa, zaczęliśmy grzebać przy czujniku właśnie, który znajduje się na listwie. Zaraz Was wezmę do auta, co prawda też ma M57, tylko że ten silnik wygląda trochę inaczej, ale gdzie znajduje się taki czujnik na listwie paliwowej, za chwilę Wam pokażę. Okazało się, co prawda pewnie większość aut, gdyby była zimna, by nie odpaliła, ale odpięliśmy właśnie ten czujnik, kostkę po prostu od niego, komputer EQ silnika obrał sobie wartość graniczną około 1400. Poza tym, że auto podczas jazdy nie miało mocy, przestało narywać silnikiem. Po jakimś czasie znajomy podpiął ten czujnik, nie wiedzieć czemu okazało się, że silnik przestał szarpać. Jednak po 2 dniach takiej jazdy zaczęło się to od nowa. Więc szybka decyzja, coś z tym czujnikiem ewidentnie jest nie tak, więc wymienił go już we własnym zakresie na nowy. Moje zadanie tutaj polegało tylko na zdiagnozowaniu tej przyczyny, dlaczego ten właśnie silnik szarpie. Reszta należała właśnie do znajomego. Z tego co wiem, do dziś jest spokój. Idziemy do auta i pokażę Wam właśnie, w którym miejscu taki czujnik się znajduje. Gdybyście może mieli podobne problemy właśnie na etapie diagnostyki, sprawdźcie sobie właśnie parametry tego czujnika. A czemu, zaraz Wam powiem. Dobra, czujnik, o którym jest mowa w moim silniku, jest to co prawda też M57, tyle że
Jest to nowsza piątka, on jest na listwie paliwowej. Tutaj macie, jak widzicie, wtryskiwacze, z których idą przewody do listwy paliwowej. I na końcu samej tej listwy macie tutaj właśnie czujnik ciśnienia na tej listwie. U mnie on jest z tej strony, u właśnie tego znajomego, który miał problem, był na samym, po prostu po drugiej stronie tej listwy. To właśnie, że udało nam się wyłapać te skoki wartości tego czujnika, świadczyło o tym, że jest on w jakimś stopniu uszkodzony. Po odpięciu kostki wyskoczył błąd uszkodzonego czujnika na listwie paliwowej. Niestety czujnik ten nie był na tyle uszkodzony, aby zgłosić błąd wcześniej. Czyli najzwyczajniej w świecie on wariował, a nie wyrzucał błędu. Dlatego zostało wymienione tu kilka elementów, które miały za to odpowiadać, a nikt nie podejrzewał właśnie tego oto czujnika. Tak naprawdę była to już ostatnia rzecz, którą warto byłoby wymienić. Ale ja Wam teraz wrzucę zdjęcie z bliska, jak ten czujnik wygląda. No i myślę, że to na temat tej usterki to tyle. Była to bardzo błaha usterka, no ale jak sami widzicie, brak diagnozy spowodował to, że były wymienione dość kosztowne rzeczy, bo z tego co rozmawialiśmy, zostało tam wpakowane ponad 2000, a nie ukrywajmy, taki czujnik można spokojnie dorwać, nawet używkę gdzieś około 200 zł. Także tak naprawdę sprawna pompa paliwa leży do dzisiaj u znajomego w domu. Oczywiście komplet wtryskiwaczy. Tak samo 2000 wyrzucone w błoto, gdzie winny był czujnik po prostu za, powiedzmy, 200. Ok, a więc tak jak wspomniałem Wam chwilę temu, bez sensu była wymiana kilku podzespołów, czyli kompletu wtryskiwaczy oraz pompy paliwowej, ze względu na to, że były to pieniądze wyrzucone w błoto. Tak naprawdę za całą tą historię odpowiedzialny był właśnie czujnik, który kosztuje parę złotych, znajduje się na listwie paliwowej. Dlatego bardzo często podkreślam też to osobom, które mają problem, że prawidłowa diagnoza to nie jest tylko odczytanie błędów, które są zapisane w pamięci komputera, ale jest to też bardzo często umiejętność czytania parametrów, które pokazuje silnik w czasie pracy, czyli parametrów rzeczywistych. Nic, auto do dziś chodzi w porządku właśnie po wymianie tego czujnika na nowy, więc jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie też, że na moim kanale pojawiają się co jakiś czas live'y, na których możecie śmiało zapytać o problemy z Waszym autem. Jest to nowość, tego jeszcze myślę na polskim YouTubie nie było, że ktoś właśnie siedział na live'ie i można było spokojnie zapytać się o problemy z własnym autem. Oczywiście o wszystko, co powiedziałem na odcinkach, śmiało można na tych live'ach też dopytać. Ja postaram się temat rozwinąć, czego nie będziecie wiedzieć, co nie będzie jasne, chętnie dopowiem. No i co? Do następnego.